Witam. Pełnia. 24 luty 2024 rok. 13:31. Warszawa oczywiście. Tak wygląda właśnie kosmogram. Dosyć interesująco, to trzeba powiedzieć, że tak. Słońce w rybach, ale to nie najważniejsze. Księżyc jest w Pannie. Panna to higiena, czystość i także w pewnym sensie praca i zdrowie. Te elementy są najbardziej intensywne właśnie w tej pełni. No cóż, bez omówienia pełni nie uda się wytłumaczyć jej, bo każda pełnia jest inna. Mówi się, że to jest mroźna, czy tam zimowa pełnia, jeszcze jakaś, ale to są takie historie, które nie tłumaczą tego oto zjawiska, jakim jest kosmogram i tej chwili. Ta chwila jest najważniejsza. Opozycja pomiędzy Słońcem a Księżycem. Ja zrobię mały. Tutaj. O. To jest Słońce. Oj, kiepsko. Trzeba troszeczkę inaczej. Dobrze, zaraz zrobimy. Mamy Słońce i mamy Księżyc. Już zaznaczone czerwono. O! I teraz opozycja powinien, nie chcę ręcznie, bo wyjdzie bardzo brzydko w powietrzu. Nie mam zamiaru tego robić, ale za to będziemy sobie rozmawiać o tym. Proszę zwrócić uwagę, ja przybliżę specjalnie i zaraz coś pokażę. Tutaj mamy właśnie ustawienie planet. Słońca i Księżyca. Widzą Państwo, tutaj jest opozycja w tym miejscu i opozycja, koniunkcja jest Słońca z Merkurem, kilkustopniowa i Księżyca z Księżycem opozycja. Właśnie ten Merkury mnie bardzo intryguje. Tym wszystkim dlaczego? Dlatego, że jest on z tyłu. Z tyłu, czyli epimedejski. Nie ten prometejski, który pędzi do przodu jak wiatr, tylko ten epimedejski, ten filozoficzny. To nie jest największą bolączką tej pełni. Największą bolączką jest planeta, która jest pierwsza od Słońca. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale proszę zwrócić uwagę na to. To jest właśnie ten skutek. Widzicie? Tutaj mamy Merkurego, potem mamy Słońce, a następnie mamy właśnie tą planetę, którą zwiemy Saturnem. Ale pobawmy się chwileczkę właśnie z tym Saturnem. Saturn jest w rybach. I wiemy, że Saturn w rybach daje w pewnym sensie ograniczenia i w pewnym sensie restrykcje. Ryby to ofiary. Przede wszystkim ofiarność i działanie w takim momencie, kiedy musimy dać coś z siebie. Ja mówię o tym mesjanizmie. To jest takie najprostsze wytłumaczenie tego wszystkiego, co nas dotyka i co nas korci. Najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że Słońce i Księżyc są w opozycji, więc naprzeciwko siebie. Ten przykład to jest dokładnie mariaż, czyli dokładnie pomiędzy Baranem a Wagą. A inaczej mówiąc, pomiędzy Marsem a Wenus w tej takiej typowej, archetypowej postaci. Ta postać archetypowa daje to, że jest równowaga Yang-Yin, czyli jest wespół-zespół.
ten zespół ma swoje znaczenie, jeżeli patrzymy w roli, że jest historia. Historia tego wszystkiego odbywa się właśnie w tym księżycu w Pannie. Panna tutaj odgrywa ogromną rolę i trzeba tylko sprawdzić, w jakiej ona jest kondycji, a w kondycji jest nie byle jakiej, bo trzeba przyznać, że to jest kondycja bardzo interesująca. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest księżyc, ja pokazuję księżyc i jedziemy do dołu i mamy tutaj Panna Dwada Samsa, zaraz pokażę, Dwada Samsa, jaka? No właśnie Skorpiona, jeżeli patrzymy na księżyc, a Słońce jest w byku, żebym już nie musiał pokazywać Państwu, tylko od razu widzieliście, od razu możecie sobie też tą taśmę cofnąć, tutaj taśmę, czy ten nagranie, to nie jest żaden problem i przyjrzeć się jeszcze raz. Panna i Skorpion. Nie wiem, wiem, że tutaj siedzą na pewno wybitni astrolodzy i ach i och, no i cóż, a nie widzicie pewnego uzależnienia? Na przykład chociażby coś takiego jak taki niewinna rzecz jak kwinkungsy. Kwinkuns, Skorpion i Panna. Wszyscy są. Panna jest pierwszym kwinkunsem. Drugim kwinkunsem jest Skorpion. Kiedy są kwinkunsy, jest sprawa nieskończona albo niezałatwiona. Jedna zasada od kwadratury, druga zasada od trygonu. To mówię tym, którzy chcą się bawić w astrologię. I teraz, jeżeli kwadratura, to jest ciężkie przepracowanie, ciężka praca. Ale jeżeli jest trygon, to jest tak zwane I teraz, co się dzieje? Zwróćmy uwagę, co się dzieje, jak to wygląda i jak wygląda ta pełnia w stosunku do naszych marzeń, oczekiwań, co chcemy od niej. Jeżeli teraz będziemy ciężko pracować, jeżeli to, co robiliśmy do tej pory jest trudem, pracą, zwyciężymy. Ale jeżeli to jest ten trygonik, to tylko go przebimbamy. I teraz sobie już dopowiedzcie wszystko to, co wiecie na ten temat, jak to wygląda, jak to jest, jak to działa, w jakiej formie, dlaczego tak jest, a nie inaczej, o co tutaj chodzi. Chodzi przede wszystkim jeszcze o jedną rzecz, że ten Saturn, o którym żeśmy już rozmawiali, jest on z kolei w dładzie informacji, w rybach w dładzie informacji. A więc informacja, jaka do nas dochodzi po prostu mętna. Teraz, jeżeli mamy działanie Saturna, które ten Saturn jest jakby nauczycielem naszym, albo też władzą, bo Saturn to koziorożec i władza i to wszystko jest dokładnie w bliźniętach. Bliźnięta są na dwoje baba wróżyła, albo też po prostu złotouste. Ja się zawsze boję bliźniąt, dlatego że bliźnięta mają charakterystykę niedopowiedzenia albo przemilczenia, albo po prostu jakiegoś języka, na przykład chociażby gestów czy ciała, bo nie wszystkie znamy sposoby porozumiewania się. Jeden z sposobów porozumiewania się jest to, co na przykład delfiny się porozumiewają. My do tej pory nie poznaliśmy. Wiemy, że wydają dźwięki, wiemy, że są to fale, wiemy, że ich mózg około kilkunastu razy albo set razy lepiej koresponduje, szybciej myśli. Te fale są odbierane i one są zmieniane na bodźce, które one świetnie w ten sposób rozmawiają. Tak jak my. My też wytwarzamy dźwięk, który słyszymy poprzez membrany,
które są tam gdzieś w uszach, no i moteczek, no i cała historia, która idzie do naszego mózgu i w ten sposób nazwijmy to, że słyszymy, chociaż nie zawsze prawdę, bo w tej chwili prawda wprawdzie jest nierówna. To jest najdziwniejsze, właśnie między innymi dlatego ten Merkury epimedejski, który jest, i Merkury z kolei jest w rybach. I w znaku ryb, proszę zwrócić uwagę, że Merkury jest w rybach, w rybach i w znaku ryb, tak Saturn i Neptun. Neptun też jest z przodu, czyli po Saturnie jest Neptun. Neptun jest bardzo przydatny w historii, w działaniach i w działaniach tych, które robimy, ale są dwie strony zawsze medalu. Jest ta, która próbuje nami kierować i ta, którą my się bronimy. Jeżeli bronimy się dokładnymi argumentami, tymi neptunowymi i mamy rzetelne wnioski saturniczne, oczywiście, że tak. Ale jeszcze jedna rzecz jest, która jest dosyć interesująca, że w tym wypadku na tą godzinę mamy tutaj Jowisza jeszcze w 10 sektorze. I teraz to zależy tylko od Jowisza, jak się potoczą te historie, ale co najciekawsze, że jeszcze mamy tutaj Chirona. Nasz drogi Chiron jest, doda sam się wagi, proszę zwrócić uwagę, a z kolei Jowisz mamy w dładzie panny, a znaku byka. Chiron jest w naszym baranie, tutaj, a Jowisz jest tutaj w 10 sektorze. W najwyższym punkcie naszego zodiaku oczywiście, że jest w tym momencie Jowisz. I Jowisz jakby pokazuje też te możliwości, dlatego też świadomość nasza jest błyskotliwa. Wydaje nam się, że coś nam się uda, bo Jowisz jest w pannie, ale panna z Jowiszem ma tyle wspólnego, co właściwie nic, bo jest w trygonie. Jeżeli jest w trygonie, to wiemy o tym, że trygon to jest tak zwany lajcik, tak ja to nazywam, i my trygona nie uwzględniamy w swoich działaniach. Dlaczego? Bo nam się wydaje, że osiołkowi w żłobie dano. Z jednej strony, wiecie co, z drugiej strony. Wiecie, a rezultat jest makabryczny, ponieważ nie potrafił zareagować odpowiednio, no i mu się zeszło. I nie do podziemia, a wręcz do nicości. Co jest największym właściwie priorytetem tego, co chciano osiągnąć. Bo najprościej jest właśnie wykonać takie działania, a nie inne, które te działania są nadal respektowane i z całym szacunkiem. Z kolei Chiron ja zawsze nazywam Chirona medykiem i on jest w wadze. Waga to jest takie znowuż na dwoje baba wróżyła, bo to jest waga nigdy nie chce źle. I waga jest takim czymś brak wyboru. Jak są tutaj wagi, to wiedzą o tym, że mają największe trudności, kiedy mają wybrać coś sobie kupić. Albo jeżeli kupują, wolą poczekać jeszcze chwilę, no ale wracając się do sklepu już tej rzeczy nie ma, bo ktoś z tyłu stał i waga robi wielkie zainteresowanie tą rzeczą, no więc tej osobie się wydaje, że to jest świetna rzecz i tej pani, słuchaj, się bardzo podobało, to weźmy to, bo ona jest dobrze ubrana. I taka jest waga i też to czarowanie i nazwijmy to jeszcze w dodatku, jeżeli to się odbywa, Chiron jest, zobaczcie, w baranie, to jest szybko, nagle i uciekajmy, kupiliśmy, bo tej pani się podobało, czy temu panu, bo dobrze był ubrany, czy też
dobrze wygląda, a waga ma taką zależność, że nawet jak założy worek na siebie, to też będzie świetnie wyglądać. Ku przestrodze tym, którzy próbują cokolwiek w modzie zadziałać, albo chcą się oprzeć o to wyzwanie. No więc tutaj, jeżeli patrzymy na tą pełnię, która jest pełnią rewelacyjną, bo czasy są dziwne i troszeczkę trudne, no więc tutaj musimy spełnić wszelkie warunki. Teraz, jeżeli patrzymy właśnie na Neptuna, to Neptun jest z kolei, proszę się przyjrzeć, Neptun jest z kolei w rybach, ale ma koziorożca. I Saturn i właśnie tutaj Saturn jest w rybach, Neptun jest w rybach i w dodatku jeszcze w koziorożcu. Tutaj rozmawialiśmy, że Jowisz też, więc raczej to idzie w szale rządzenia, a nie w szale działania, które jest zewnętrzne i u podstaw. A najważniejszą rzeczą jest w tej chwili trzymanie swojego dobrego stylu i jakości. Jakość w tym kosmogramie jest bardzo ważna. Dlaczego? Powodem jest ascendent, który, proszę zwrócić uwagę, jest w raku, ale po drugiej stronie mamy właśnie Plutona tego polskiego. A jeżeli byśmy obrócili Plutona w drugą stronę, tak jak my jesteśmy tutaj, nasza Polska jest, to zwróćcie uwagę, że Pluton znajduje się jakby w pierwszym sektorze, a w gruncie rzeczy jest w 7. sektorze i to też daje nam w pewnym sensie do myślenia, ale po to, żeby nie starać się stracić jakby zapału do tego wszystkiego, proszę spojrzeć na ten kosmogram, bo to jest kosmogram, słuchajcie, dokładnie w środku jest nasza ojczyzna, na zewnątrz właśnie mamy nasz kosmogram powstania państwa, a tutaj mamy dzisiejszą datę, dokładnie tutaj o jakiej rozmawiamy. Teraz idąc tutaj w całej historii, musimy popatrzeć sobie na jedną rzecz, że ascendent wypada w rybach. Jeżeli w rybach wypada, to pamiętajmy o tym, że jest bardziej interesujące to właśnie w tej formie ofiary. I też powinniśmy przybrać taką rolę, dlatego że opierając się tutaj o raka i robiąc z siebie ofiarę, a przecież wiemy, że rak też ma swoje działanie, bo potrafi się wycofać i kiedy jest on ofiarny, czasami warto przyjąć rolę taką troszeczkę, wiecie jaką, służalczą, ale z pewną dozą wytrwałości. Rak jak ugryzie, będzie znak i to bardzo boleśnie i to trzeba zapamiętać i tutaj trzeba to brać pod uwagę, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest pozycja Słońca tego działania i teraz proszę zwrócić uwagę, Słońce jest właśnie w tym miejscu. Jeżeli teraz przyjrzymy się dokładnie kosmogramowi Polski, to on jest w sektorze 8, czyli Skorpiona, czyli dokładnie biorąc, to są finanse. I o co chodzi? O finanse. Tylko teraz w jakiej formie? To teraz rak, to jest ziemia, to jest to, co rolnik posiada i trzeba przyznać, że w pewnym sensie można by było powiedzieć, że ta sytuacja, teraz jeżeli patrzymy na ten kosmogram, bo to jest w filozofii. Jeżeli w filozofii, bo mamy Słońce na pograniczu właściwie 8 i 9 sektora, a raczej właściwie już 9, to wówczas dotyka to po prostu tego wszystkiego, o czym mówią nasi żywiciele, że w pewnym momencie mogą stanąć po prostu
goli i weseli. To jest najbardziej smutne, że teraz ta walka toczy się i ten właśnie historyczny moment, który jest pełnią właściwie, dąży do tego, żeby świadomość nasza była jak najbliżej tych ciężko pracujących osób i walczmy o to, bo oni są w tej chwili, w tym momencie, w którym my znajdziemy się lada moment. Ci, którzy ten moment to jest chwila w historii geologii. Nawet jej nie ma. Już jesteśmy. A jeżeli patrzymy z punktu widzenia nas, to możemy się obudzić w zupełnie innym świecie. A ten świat jest tylko ważny wtedy, kiedy my go formujemy, a nie formują nam jakieś tezy innych czy inna filozofia. Jeżeli chodzi o ten tak zwany zielony ład, to ten ład się wpisuje w to jak kula w płot. To nie jest ta forma działania, ponieważ przyroda jest najbardziej rozgrywająca w tych kwinkunsowych rozgrywkach pomiędzy panną a skorpionem. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, zapraszam na poważniejsze wykłady astrologiczne, które mówią o rozecie kwinkunsów, a rozetę kwinkunsów możemy rozegrać tylko wtedy, kiedy jesteśmy o jeszcze jeden stopień mądrzejsi niż głupsi, bo w tej chwili gramy, nazwijmy to tak, dzieci w Cymber-Gaja. Wiecie, o co chodzi. A to jest chyba niezbyt stosowny czas na dziecinne, infantylne rozruby. Czas jest nieunikniony. Zawsze idzie do przodu. Do zobaczenia z Bogiem. Oczywiście zapraszam na dalsze historie i bardzo proszę o te subskrypcje, a tutaj piszcie ile możecie, bo to pozycjonuje. Lajtujcie te łapki, bo też to pozycjonuje. Fakt, jak możecie, subskrybujcie, to też będzie mi bardzo miło. A jeżeli macie jakiekolwiek dziwne sytuacje, czy te, które chcecie postawić łapkę na dole, to przynajmniej napiszcie dlaczego. To wtedy wam wytłumaczę, gdzie jest dno całej historii. A dno historii jest w Chironie, tam, gdzie pokazywaliśmy, gdzie właśnie w tej formie, która jest najbardziej bolesna. Czyli to jest nasze życie. To jest ta medycyna, która jest ludową medycyną, a inaczej powiedzmy sobie tak, to co zjadłeś, takim jesteś. Trzymajcie się i powodzenia z Bogiem, z tym na rany Chrystusa.